Cześć wszystkim. Nazywam dobry. się Daniel Dyko. Jest ze mną Estera Gierczyk. Obecnie kieruję działem marketingu w Pruwe. No i to jest webinar o zdrowym odżywianiu, czyli tak naprawdę pierwsze spotkanie online z serii 10 spotkań stanowiących razem wyzwanie Pruwe. Estera jest trenerem personalnym, a także trenerką przygotowania motorycznego. I na tym spotkaniu będziemy rozmawiali przede wszystkim o zdrowym odżywianiu, zdrowych nawykach żywieniowych. Porozmawiamy też o naszych nowych produktach i o tym, w jaki sposób mogą one pomóc nam budować zdrowe nawyki żywieniowe, w zdrowy sposób kontrolować wagę. Witam wszystkich serdecznie. Daniel już mnie przedstawił, nazywam się Estera Gierczyk. I będę Waszą przewodniczką podczas całego tego procesu wyzwania, stwarzania swoich nawyków żywieniowych, poprawy tych nawyków żywieniowych, ale też na treningach pokażę Wam, jak można trenować, jak można wzmacniać swoje ciało, budować masę mięśniową i spalać kalorie. Ja dla przypomnienia powiem, że wyzwanie Pruwe stanowi zbiór 10 spotkań, gdzie pierwsze spotkanie odbywa się dzisiaj i ono jest właśnie webinarem poświęconym zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem. Następne będzie w czwartek i ono również odbędzie się na Instagramie, na transmisji na żywo i to będzie instruktaż treningowy, w trakcie którego Estera przygotuje Was już do ćwiczeń. Następnie zaczynamy w przyszły wtorek o 19:00, tak jak dzisiaj, i przez kolejne 4 tygodnie, w każdy wtorek i czwartek o 19:00 będą właśnie treningi na żywo. Wyzwanie Pruwe samo w sobie jest banalnie proste, polega oczywiście na udziale w tych wszystkich spotkaniach, na włączeniu w swoją dietę produktów, o których będziemy rozmawiać, przestrzeganiu zdrowych nawyków żywieniowych, ale w sposób nieobciążający nas, w sposób przyjemny, bez żadnych nadmiernych restrykcji i koniec końców na podzieleniu się z nami efektami. Czyli zachęcam oczywiście do zrobienia zdjęć przed, najlepiej będzie je zrobić jeszcze w tym tygodniu, oraz zdjęć po i po wszystkim przysłaniu nam ich, gdzie na najlepsze zdjęcia, na najlepsze efekty czeka nagroda w postaci miesięcznego zapasu Smart Shake'a, jednego opakowania Smart Drinka i kolagenu do picia. O szczegółach możecie przeczytać na naszej stronie internetowej, wystarczy kliknąć tak naprawdę w slider, tam wszystko jest wyjaśnione. O samym konkursie i o wyzwaniu jeszcze opowiem trochę później, a teraz może przejdziemy już generalnie do może podstaw zdrowego odżywiania, bilansu kalorycznego. Słuchajcie, zdrowe nawyki żywieniowe to tak naprawdę jest tylko hasło. To od Was zależy, jak będziecie budować swój bilans kaloryczny w ciągu dnia. Jaka jest moja rada? Taka, żeby zrobić sobie spis produktów, które będziecie spożywać, żeby te produkty zbilansować i do tego dołożyć jeszcze nasze treningi. Jak poprawić nawyki żywieniowe i jak zbilansować dietę? Proponuję, i to się zazwyczaj sprawdza, żeby iść w to małymi krokami. Czyli po zapisaniu tego, co na przykład spożywacie w ciągu dnia zazwyczaj, zobaczyć, jak to wygląda, z czego ewentualnie moglibyście zrezygnować. A być może Wasz bilans kaloryczny jest wystarczający, wtedy trzeba by było po prostu zastanowić się, co możemy zastąpić. Na przykład produkty pełnoziarniste żeby włożyć produkty pełnoziarniste do swojego żywienia. Dobra, w przypadku bilansu kalorycznego, tak, bo znamy definicję, jestem pewien, że nasi widzowie też znają, że to jest ta ilość kalorii, właściwie stosunek ilości kalorii, które przyjmujemy w ciągu dnia do ilości kalorii, które spalamy. I generalnie, jeśli, krótko mówiąc, przyjmiemy więcej kalorii niż zużyjemy, no to wtedy mamy dodatni bilans kaloryczny, przybieramy na masie ciała, jeśli ujemny, to na niej tracimy. I teraz to zjawisko jest już nazywane deficytem kalorycznym, które nam pozwala na utratę masy ciała.
No i teraz pytanie, ten zdrowy deficyt kaloryczny, jak go zrobić, jak powinien być duży? Zdrowy deficyt kaloryczny to tak naprawdę 10 do 20%. Jeżeli na przykład zjadamy dziennie 2000 kalorii, to zdrowy deficyt kaloryczny to będzie 1800-1700 kalorii. Na pewno nie mniej, ponieważ doprowadza to do efektu jojo i tego bardzo nie chcemy. W sensie gwałtowne zmiany, tak? Duży deficyt kaloryczny może skutkować efektem jojo. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli zbyt restrykcyjna będzie nasza dieta, to wtedy albo nastąpi efekt jojo, albo tak naprawdę szybko się zniechęcimy, bo zrezygnujemy z zbyt wielu produktów, zestresuje nas to, że redukujemy pokarmy, które tak naprawdę lubimy, produkty, które lubimy, posiłki, które bardzo lubimy jeść. Dlatego małe kroki, a wielkie sukcesy. Brzmi dobrze. To teraz pytanie, czego możemy się spodziewać, kiedy jesteśmy na tym lekkim, zdrowym deficycie kalorycznym? Czy tak z Twojego doświadczenia, z pracy z klientami, czy na lekkim deficycie kalorycznym możemy czuć się osłabieni, czy wyczerpani? Czy to będzie wpływało na nasze samopoczucie w ciągu dnia? Dlatego to jest lekki deficyt kaloryczny i tak się nazywa, ponieważ generalnie nie powinniśmy odczuwać większych różnic. Na pewno będziemy odczuwali, zmieniając nasze nawyki żywieniowe, będziemy odczuwali zmiany w naszym organizmie i w naszym ciele, dlatego bardzo polecam wsłuchać się w ten organizm, co on do nas mówi. I zatrzymać się na chwilę, przemyśleć, co jadłem, ile tego zjadłem i czytać. To jeszcze o jedną rzecz zapytam w kontekście deficytu kalorycznego. Ja miałem, kiedy pierwszy raz wchodziłem na taki bardziej świadomy deficyt kaloryczny, czyli to nie było na zasadzie, że odchudzam się, więc przestanę jeść słodycze i mam nadzieję, że mi waga spadnie, tylko już mniej więcej wiedziałem co i jak. Miałem obawę, że wejście na deficyt kaloryczny będzie skutkowało utratą masy mięśniowej. Czy w przypadku lekkiego deficytu kalorycznego to jest realne ryzyko, że będziemy tracić na mięśniach? Wiesz co, no najważniejsze jest prawidłowe zbilansowanie diety, bo tutaj liczenie kalorii to jedno, a drugim ważnym aspektem jest to, że dieta musi być pełnowartościowa i zbilansowana, czyli jeżeli nie chcesz utracić masy mięśniowej, no to musisz spożywać odpowiednią ilość białka, który jest budulcem tak naprawdę i odżywia Twoje mięśnie. Jeżeli w Twoim dziennie spożywanych posiłkach jest odpowiednia ilość białka, to uważam, że tutaj nie powinieneś utracić na masie Dobra, to tak dla podsumowania. Przyjmijmy, że chcę się zdrowo odchudzać albo kontrolować wagę, to określam sobie moje zapotrzebowanie kaloryczne i to, rozumiem, można zrobić z kalkulatorami online albo z dietetykiem, jeśli w moim wypadku na przykład są jakieś choroby, które warto uwzględnić. Określam sobie, ile kalorii potrzebuję, ucinam sobie te 10% do 20% i tym samym wchodzę na lekki deficyt kaloryczny i zaczynam tracić na wadze. Zgadza się? Dokładnie tak. Znaczy też zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę to najlepiej rezygnować z produktów, które w żaden sposób nie dają nam, nie odżywiają naszego organizmu, tak? Jak popatrzymy na ciało człowieka jako na organizm, który ma funkcjonować, to spróbujmy zjadać takie produkty i tyle tych produktów, żeby pozwalały nam po prostu funkcjonować w ciągu dnia. Dobra, czyli w tym bilansie kalorycznym rozumiem, że raczej postawić na produkty bogate w składniki odżywcze, a niekoniecznie na szejka takiego z KFC, w którym jest bardzo dużo cukru. Tak, oczywiście, ponieważ no, te nadmiary odłożą się nam jako masa ciała, a nie odżywią w żaden sposób mięśni, czyli na przykład jeśli zrobisz trening, budujesz mięśnie, a później zjesz posiłek, który nie jest pełnowartościowy, czyli nie podaruje Twoim mięśniom tego, czego potrzebują, żeby urosnąć, tak, żeby się zbudować, to w takim wypadku po prostu oprócz tego, że przybierasz na masie, to jeszcze nie odżywiasz mięśni. A wiesz, moim zdaniem najgorzej jest, kiedy
próbujesz wejść w zdrowe nawyki, próbujesz sobie zbudować zbilansować dietę i brakuje w niej białka, to tak naprawdę Twój organizm podczas wysiłku i tak potrzebuje tego białka. Wiesz, nic się nie zmienia. Mięsień cały czas oczekuje tego, że Ty mu to dasz, a jeżeli Ty mu tego nie dajesz, to co robi organizm? Jest bardzo mądry, zabiera to ze swoich mięśni. Dlatego tak ważne jest, żeby ta dieta była zbilansowana i żeby ilość składników odżywczych była odpowiednia. Okej, czy to prawda, że trening siłowy w pewnym sensie niszczy mięśnie i jeśli nie dostarczymy białka, to one potem właśnie nie rosną, nie regenerują się? To jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałam, nie? Że tak, że organizm będzie je zjadał. Okay. Nie? Czyli mamy taką odwrotną stronę, to czego nie chcemy. Dobra, no to przyjmijmy, że postanowię właśnie podejść do tego w sposób, jaki opisujesz. Określę sobie dokładnie moje zapotrzebowanie kaloryczne, dajmy na to, że to będzie 2000 i postanowię wejść na deficyt, czyli w tych liczbach 1700-1800 kalorii. To teraz jak właściwie te kalorie liczyć w ciągu dnia? Jakie są metody na to, żeby mi to nie zajmowało, wiesz, całego dnia? Bo żeby uniknąć sytuacji, w której ja idąc do sklepu za każdym razem spędzam 20 minut z notesem, notując, patrząc na tabele kaloryczne, na etykietę każdego produktu. Czy jest sposób na to, żeby to jakoś robić sprawnie? Są aplikacje bardzo proste, dostępne dla wszystkich, które biorą pod uwagę Twój wiek, Twoją masę ciała, Twój wzrost, to jak aktywnie żyjesz i one bardzo dobrze tutaj przedstawiają, w jaki sposób ilość kalorii możesz dostarczać do swojego organizmu na dany posiłek. Okej, to pozwoli mi na liczenie kalorii. A jak zadbać o prawidłową równowagę makroskładników? Bo przed chwilą zaznaczyłaś, że ważne jest, żeby te kalorie to nie były na przykład same cukry proste, jak 1800 cukrów prostych zjem, to rozumiem, to niedobrze. Więc pytanie w takim razie, jak zadbać właśnie o prawidłową równowagę makroskładników spożywczych? No to dieta po prostu musi być zbilansowana. Musimy dostarczać białka, tak jak mówiłam wcześniej, które są budulcem mięśni. Musimy dostarczać węglowodanów i tłuszczy. Okej, to teraz czy ma jakieś znaczenie, kiedy to będziemy robić, bo spotkałem się na przykład z tezą, że jeśli ktoś aktywnie trenuje siłowo, to białko generalnie warto przyjmować tak, żeby w każdym posiłku było trochę białka. To się zgadza? Wiesz co, tak naprawdę to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie, dlatego że każdy organizm człowieka jest inny i tutaj, tak jak mówiłam na początku, że trzeba czytać trochę swój organizm jak z książki i wiedzieć, co sprawia, że się lepiej czujesz po tym treningu, tak? No bo trening może Cię zmęczyć, masz wyrzut endorfin, więc jesteś szczęśliwy. I teraz pytanie, czy jeżeli zjadłeś jednego dnia wysokobiałkowy posiłek, czy się poczułeś lepiej, czy odczułeś taki balans w swoim ciele, nie? No to znaczy, że to jest dla Ciebie ok. Inni potrzebują dodatkowych węglowodanów. I tutaj też jest różnica między treningami, tak? Bo ja mogę iść sobie na jogę, ćwiczyć sobie spokojnie i harmonijnie, czy mindfulness, a mogę iść na trening cardio, tak? I tutaj też to też ma znaczenie, czy to będzie posiłek białkowy, czy więcej będzie tam węglowodanów, czy tłuszczy. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak harmonijnie prowadzić każdy dzień. Ja się bardzo dobrze czuję, kiedy trzymam się posiłków i niezależnie od godziny, kiedy trenuję. Okej, słyszałem coś o... Dobra, to rozumiem, że powinniśmy po pierwsze wsłuchać w swój organizm i po prostu potestować, zobaczyć jak sami na to reagujemy. Typu ja po sobie widzę, że na przykład kiedy śniadania mam głównie z tłuszczy i białek, to no, później się robię głodny.
Myślę, że to gdzieś tam zahacza o indeks glikemiczny, o którym będziemy rozmawiać później. Natomiast mam pytanie o korelację między tłuszczami a witaminami, bo dużo się słyszy o tym, że albo jeśli przyjmujemy witaminy, albo czy je suplementujemy, to powinno się to robić z tłuszczami. Tak, oczywiście, ponieważ witaminy się rozpuszczają w tłuszczach, wiesz, to chodzi o to, żeby nasz organizm został odżywiony odpowiednio i żeby każde składniki zostały odpowiednio transportowane i przyswajane przez organizm. Także trzeba pamiętać, żeby wraz z witaminami były tłuszcze w posiłku. Tak naprawdę wiele osób też mówi głośno o tym, że cały posiłek powinien być zbilansowany, tak? Czyli w posiłku powinno być i białko, i węglowodany, i tłuszcze. Tylko tutaj chodzi o to, że jak masz dużo białka, to wtedy tych węglowodanów jest troszkę i te węglowodany są pełnoziarniste, czyli to nie jest wysoko przetworzona żywność. A jeśli mnie jednak weźmie na troszeczkę przetworzoną żywność, i to mówię gdzieś z autopsji, że kiedyś sobie narzuciłem bardzo restrykcyjną dietę i z każdym dniem miałem coraz większą ochotę na coś niezdrowego i już pominę, jak bardzo mnie to męczyło, ale to w którymś momencie było wręcz niemożliwe. Jak szedłem przez miasto i mijałem jakieś fast foody, bardzo mnie ciągnęło. No to teraz pytanie, czy jest jakiś zdrowy sposób na to, żeby raz na jakiś czas zrobić sobie ten tak zwany cheat day? Nie nazwałabym tego od razu takim luźnym dniem, bo tutaj to można wtedy wpakować do siebie bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Oczywiście tak, ja też stosuję taką zasadę 80-20, tak? Czy to będzie w kontekście tygodnia, czy to będzie w kontekście miesiąca, czy to będzie w kontekście dnia, to jeżeli pozwalam sobie na to, na co naprawdę mam teraz ochotę, no to niech to jest 20% tego, co zjem, nie więcej, tego, co zjem w ciągu dnia. Poza tym, jeśli na przykład zjem batona, tak, bo mam na niego ochotę, a wiemy, co jest w batonie, nic, co mnie nie odżywi, a mam trening, no to muszę dostarczyć swojemu organizmowi pełnowartościowego posiłku, tak? Więc jakby małe grzeszki to nie jest coś, czego nie może być, nie? To nie jest tak, że my musimy zrezygnować ze wszystkiego, co chcemy. Tak naprawdę zmieniając swoje nawyki żywieniowe małymi krokami, można zaobserwować taką tendencję, że my przestajemy mieć ochotę na te takie junk foody, bo dużo pracujemy nad sobą, dobrze się czujemy, to wiesz, na przykład jak jesz zdrowo, zbilansowaną dietę i nagle, nie wiem, zjesz jakiegoś fast fooda, to nagle się czujesz ociężały. Twój organizm ci to mówi, nie? Bo ty się już nauczyłeś go czytać. I tak naprawdę nie sięga się za często po te odstępstwa. Ja nie mam z tym większego problemu. Ja w ogóle na chwilę obecną już się nie stresuję tym, że to mogę, a tego nie mogę. Tak? To już mi weszło tak wszystko w nawyk, że nigdy nie cierpię, nie? Że czegoś nie mogę zjeść. No właśnie, bo ta dieta, szczególnie restrykcyjna, potrafi wiązać się z negatywnymi emocjami, o których mówisz, z wyrzutami sumienia, które być może znam w związku z takim niezdrowym jedzeniem. Natomiast no już przyjmijmy, że zastosuje się do tej zasady 80-20. Czy wtedy, zakładając, że na ogół dostarczam sobie tych składników odżywczych, stanie się coś złego, jeśli ja sobie pozwolę na mniej zdrowy posiłek, ale wyliczę go w bilans kaloryczny? Czy wtedy to jest w porządku? To jest najlepsze, co możesz zrobić. Jedyne, co może się wydarzyć, no to zaburzysz perystaltykę jelit, nie? I tutaj ten organizm powie Ci, że to nie jest dla mnie okej i ja nie chcę, żebyś to więcej robił, bo będziesz czuł się źle, tak? Będziesz odczuwał ból brzucha, albo osłabienie, albo senność. Więc ja myślę, że to jest taki złoty środek, nie? Oczywiście ja jestem przeciwna temu, żeby się stresować dietą. To jest najgorsze, co można zrobić, żeby się zestresować, bo
Stres też wytwarza hormon. Tak jak ruch wytwarza hormon szczęścia, tak stres wytwarza hormon, który hamuje spalanie tkanki tłuszczowej. I to jest takie błędne koło. Nawet jeśli nie jesz, ty się stresujesz, a twój trening nie przynosi efektu. I to jeszcze bardziej deprymuje, nie? Raczej bym podążała tą drogą, że próbuję zbilansować dietę, próbuję świadomie dobierać produkty, próbuję dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości białka, węglowodanów, tłuszczy i generalnie to przyjdzie z czasem, nie? To jest właśnie ten nawyk, który my chcemy wypracować. Tak? Jeżeli potrafię zjeść tabliczkę czekolady dziennie, bo wiem, że tak ludzie robią, tak? Mam znajomych przecież, wiem jak to wygląda i nie zjadam tabliczki, zjem sobie kostkę czekolady, tak? I to, czy tam 2 kostki czekolady. Nie możemy sobie całkowicie odmówić wszystkiego. Nie możemy, to się nie ma szans udać, nie? W którymś momencie nastąpi ten stop i taki efekt jojo, nie? Taki bunt. Okej, bo pękniemy, bo będziemy się stresować, zacznie rosnąć kortyzol i wróci tkanka tłuszczowa. Albo taka niechęć się też pojawi, nie? Że nie dałem rady, już nie chcę tego robić. No tak, no motywacja jest ważna tutaj, bardzo, szczególnie jeśli zależy nam na celach długofalowych, nie? Natomiast pytanie w takim razie, bo tak, przyjmijmy, że rzeczywiście określę sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne, nie, swój bilans, sporządzę gdzieś jakąś dietę, jakiś mój plan żywieniowy, zadbam o równowagę makroskładników, będę wiedział, że jeśli czasami pozwolę sobie na coś mniej zdrowego, to też nic się nie stanie, więc tak kolokwialnie mówiąc już się nie spinam. Natomiast co jeśli mimo wszystko ja chciałbym zjeść trochę więcej powyżej tego bilansu? W sensie stwierdzam, że przy mojej obecnej aktywności fizycznej, dajmy na to, że prowadziłbym mocno siedzący tryb życia, czy mogę coś zrobić, żeby moje zapotrzebowanie kaloryczne było większe? Dzięki temu ja mogę zjeść więcej. To możesz ćwiczyć. Ćwiczyć. Dobra. I teraz, no wiadomo. Znaczy generalnie, wiesz, no wszystko, osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, no nie mają lekko, tak? Ja myślę sobie, że chociażby wymuszona pozycja, która powoduje bóle kręgosłupa często, tak? Do tego dochodzi stres i to organizm na pewno tego dobrze nie odczytuje i nie odbiera. Ja polecam Tobie każdą aktywność fizyczną. Zaczęłabym od prostego spaceru. Tak naprawdę wybrać sobie, wysiąść jeden przystanek tramwajem szybciej. To jest takie prozaiczne, ale tak naprawdę to działa i się kawałek przespacerować. No, są też formy jogi, jest trening cardio, o którym mówiłam, ale to on już wymaga większego nakładu energii i wysiłku fizycznego, albo trening siłowy. Dobra, rozumiem, czyli wtedy po prostu, jeśli ja chciałbym zwiększyć moje zapotrzebowanie kaloryczne, to powinienem trenować, krótko mówiąc, palić więcej kalorii w ciągu dnia i nadal gdzieś tam utrzymywać ten deficyt na poziomie od 10 do 20%. Natomiast jak w takim razie z regularnością? Bo tu mówisz z jednej strony o takich rzeczach związanych z tymi codziennymi nawykami, typu wysiąść przystanek wcześniej albo wybrać schody zamiast windy, żeby generalnie to moje zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia było wyższe. Natomiast jeśli chodzi o treningi, czy jest ok, jeśli ja sobie potrenuję raz w tygodniu, albo na przykład raz na jakiś czas sobie zrobię kilka dni intensywnych treningów, a potem jakby wracam do wcześniejszego trybu życia? Jak to ugryźć pod kątem takiego, wiesz, harmonogramu, planu dnia? No powiem Wam szczerze, że trochę z doświadczenia, że lepszy jest trening codziennie, nawet krótki, nawet 20-30 minutowy, niż taki ciężki trening raz w tygodniu. I tutaj podkreślam, że to dla osób siedzących, tak? Bo tutaj chodzi o to, żeby wspomóc chociażby przemianę materii. Tak? I ruszyć ciało, a to ciało ruszy umysł, dotlenimy się, będziemy bardziej produktywni w pracy, więc jak najbardziej polecam codzienne ćwiczenia, nawet na chwilkę mamy
tak naprawdę jest cały wachlarz, który wymieniłam, możliwości aktywności fizycznej, bo ja bym tego nawet niekoniecznie nazwała treningiem, nie? Tylko taki zmiana stylu życia w taki aktywniejszy styl życia, nie? Że jeśli mam siłę i mam energię i chcę się zmęczyć, to mogę sobie zrobić trening cardio, a jeśli miałem ciężki dzień w pracy, bardzo mi się ciężko zmotywować, zmobilizować, to wybieram taką aktywność fizyczną, która sprawi mi przyjemność. Jeśli to będzie spacer z psem, super, jeśli to będzie spacer, super, jeśli to ma być yoga, bo potrzebujesz się wyciszyć, też będzie ekstra. Krótko mówiąc, dużo ruchu. To teraz zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, bo każdy ma jakieś swoje zapotrzebowanie kaloryczne, nie? Czyli jak określamy bilans kaloryczny, no to musimy wiedzieć, ile kalorii potrzebujemy na co dzień. Jak to się ma do metabolizmu? Czy to prawda, że osoba z szybszym metabolizmem generalnie pali trochę więcej kalorii i że ten metabolizm możemy przyspieszać albo konkretnymi produktami, albo właśnie tym, że na co dzień jesteśmy aktywniejsi fizycznie, więc nasz metabolizm jest trochę szybszy, więc palimy trochę szybciej kalorii? Tak, metabolizm jest tutaj kluczowy i on się zmienia też z wiekiem, nie? To też nie chodzi tylko o tryb życia, jaki prowadzimy, ale to też jest ważne, ale wraz z wiekiem nasz metabolizm będzie zwalniał. Dlatego no, warto jest jednak, póki im jesteśmy młodsi, tym lepiej, tak? Podkręcić ten nasz metabolizm, żeby on te kalorie spalał szybciej. I to też jest odczuwalne później. Rozumiem. To powiedz mi tak w kontekście treningów, może już trochę przejdziemy też do tematu produktów, bo tu jestem przekonany, że widzowie na pewno są zainteresowani i chcą dowiedzieć się o nich czegoś więcej, ale nadal może pozostaniemy w kontekście raz, że bilansu kalorycznego, a dwa, że tych aktywności fizycznych. Jak widzisz zastosowanie Smart Shake'a w odniesieniu do tych treningów? W sensie przed treningiem, czy raczej po treningiem, żeby uzupełnić białko? I jak myślisz? Wiesz co, to wszystko zależy, znowu się powtórzę, bo to wszystko zależy od tego, jak wyglądał mój dzień, tak? Bo jeżeli ja wstaję rano i jadę na trening, no to wypiję sobie szejka białkowego przed treningiem, tak? Jeśli pojechałam na trening już po lunchu, czy po posiłku, który miałam czas zjeść, to wtedy taki shake będzie uzupełnieniem tego, co straciłam na treningu, nie? To jest też tak, że ja uważam, że ten shake jest w ogóle doskonały, dlatego że ja nie muszę, nie? Tak jak ja piłam kiedyś takie szejki białkowe i rzeczywiście po treningu uzupełniam białko, nie? A ja po treningu na przykład miałam zaciśnięty żołądek, a wcześniej niewiele zjadłam i to w ogóle wszystko się sypało, a ja w ogóle nie rozumiałam, co się dzieje, nie? A tutaj jest taka swoboda. Ja mogę go sobie wliczyć w swój bilans dzienny i po prostu sobie tym trochę żonglować, nie? W zależności od tego, kiedy mam czas i jak mam czas, bo oczywiście wspaniale jest, kiedy nasze treningi odbywają się zawsze o tej samej porze, jemy zawsze o tej samej porze i ten rytm dniowy jest zachowany. Ja mam 2 dzieci i rytm dniowy to jest jeden wielki chaos i na nic się nie jestem w stanie przygotować, dlatego rozwiązanie takie jak nasz shake białkowy wasz, to jest tak naprawdę genialne. Cieszę się, że tak mówisz, to bardzo dobrze. Natomiast właśnie wspomniałaś o tym chaosie w ciągu dnia, o tym zabieganiu. Z mojego doświadczenia, jak już trzymałem się względnie, powiedzmy, restrykcyjnej diety, to jeśli zdarzały mi się potknięcia, to właśnie wtedy, kiedy nie miałem czasu przygotować sobie posiłków. Tak? Z mojego doświadczenia, też z rozmów ze znajomymi, właśnie wtedy najczęściej zdarza się, że przypadkiem zjadłem o 1000 kalorii więcej niż powinienem. A nie ukrywajmy, jeśli ktoś jest na deficycie, jeśli ktoś ma zapotrzebowanie 2000 kalorii i ma zjeść 1700 dziennie, bo to jest lekki deficyt, czyli żadnych ekstremalnych diet, typu dietę 1000 kalorii, ale to nadal te 1700 kalorii to nie jest jakoś strasznie dużo, nie? A jednak chcielibyśmy w ciągu dnia nie czuć głodu. Więc teraz on zawiera 26 witamin i minerałów.
Mamy na etykiecie napisane, że tu są witaminy A, D, E, K, C, witaminy z grupy B, wapń, sód, potas, no, ma bardzo bogaty skład. No to teraz w sytuacji, w której ja nie zdążyłem zjeść, w sensie przygotować sobie takiego obiadu z dużą ilością składników spożywczych, nie? Dobrze zbilansowanego. No to teraz, czy zamiast takiego posiłku mogę sięgnąć po tego szejka i to nie tylko po to, żeby nie być głodny, nie tylko po to, żeby dać sobie energię, ale też, żeby rzeczywiście te makroskładniki spożywcze dostarczyć mojemu organizmowi, przede wszystkim białko. Tak, tutaj musimy też pamiętać o tym, że te wszystkie półprodukty, po które sięgamy, kiedy nie mamy czasu przygotować sobie jedzenia, to nie jest coś, co nasz organizm chce dostać, nie? To, o czym mówisz, nie dostarczymy organizmowi tych składników, których potrzebuje. Shake ma 235 kalorii. Jeżeli chciałbyś zastąpić nim posiłek, pewnie. Ale kolejny posiłek już musi być kolorowy, pełnowartościowy i zbilansowany. I nie można, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład zastąpić każdy posiłek, no tak, nie? Szejkiem, tylko jak najbardziej uważam, że zamiast półproduktów bądź takiego szybkiego jedzenia, nawet w biegu, tak, gdzie nie pogryziemy, nie usiądziemy, no nie mamy tak naprawdę też warunków do tego, żeby zachować tą higienę jedzenia, nie? Żeby się z tym jedzeniem tak poczuć za pan brat, nie? No bo tak jest często. Ja na przykład w samochodzie stoję w korku, jestem 5 minut spóźniona i nagle mój mózg mówi, że jestem głodna, nie? I założę się, że u dużej ilości osób pojawiają się takie sygnały, a potem jadę do domu i mijam sobie sklepy i zastanawiam się, czy zjeść półprodukt, czy ja mam tak w ogóle siłę wrócić do domu i coś ugotować, nie? Albo czy zdążę między jednym a drugim zajęciem zrobić sobie coś do jedzenia. Więc tak jak mówiłam na początku, no super by było, gdyby nam się udawało dzień wcześniej przygotować taki plan żywieniowy. To jest takie coś wow, nie? A na tydzień to już w ogóle super. Rozumiem, że w tym dzisiejszym życiu zabieganym może być to trudne, ale zapisywać albo zapamiętywać, albo nagrywać, co zjadłem, nie? I wtedy w wolnej chwili odsłuchać, sprawdzić, policzyć i uzupełnić dany bilans kaloryczny dzienny. Rozumiem. Czyli no z tego, co mówisz, wynika, że no właściwie, żeby zdrowo się odchudzać, musimy wiedzieć, ile palimy kalorii, dostarczać sobie trochę mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, tak, niż wynosi nasz bilans właściwie z uwzględnieniem aktywności fizycznych. No i rozumiem, że Smart Shake w takim wypadku może nam po prostu ułatwić cały proces. W sensie, bo on zawiera 235 kalorii, sytość zapewnia nam na godziny, tak, więc jeśli go przyjmiemy, no to trochę mniej nam dokucza uczucie głodu, jak rozumiem, w ciągu dnia. Musimy zadbać o to, żeby inne posiłki też były pełnowartościowe, natomiast rozumiem, że z racji tego, że zawiera minerały, że jest tutaj dużo białka, no to właściwie jak on zastąpi nam posiłek, to nie jest tak, że tracimy. Dobrze rozumiem? Nie tracimy, a mamy już w swoim organizmie wszystkie składniki odżywcze, których potrzebujemy w ciągu dnia. Tak, to też jest ważne. Te witaminy, o których mówiłeś, no to nie suplementujemy ich dodatkowo, tak? Wapń, potas, które mamy, czy witaminy z grupy B, które są bardzo ważne, witamina C. To też bardzo ułatwia, w mojej opinii, bardzo ułatwia, więc jak najbardziej to jest takie rozwiązanie wow, dla mnie mamy pracującej i dużo jeżdżącej samochodem. Na pewno się go też szybko przygotowuje i tutaj mówiłaś o tej sytuacji, kiedy wracamy do domu i wiemy, że gotowanie by nam zajęło, wiesz, 30 minut, może 45, albo byśmy sięgnęli po coś niezdrowego. Jego się przyrządza w 30 sekund i to na pewno jest zaleta i możemy go też zalać zimną wodą, więc jak rozumiem, jeśli ja go sobie nasypię, powiedzmy, odpowiednią ilość do shakera,
schowam go do torby, nie zaleję wodą, nie? Tylko po prostu zabiorę ze sobą do pracy i w pracy między spotkaniami zaleję wodą i wypiję, no to wtedy, czy dzięki temu błonnikowi, który w nim jest, bo to jest wysoka zawartość błonnika, czy to uczucie sytości jakby utrzyma mnie na parę godzin? Jasne, oczywiście, że tak, pod warunkiem, że tego sam sobie nie powiesz, że to nie zadziała, nie? Okay. Bo jeżeli wypijesz i powiesz sobie, że jesteś głodny, no to będziesz głodny, wiesz, nasz mózg też tak funkcjonuje. Więc jak najbardziej zawartość błonnika pomaga nam w utrzymaniu sytości na dłuższy czas. Ale jaki to będzie czas, no to też zależy od tego, jak poprowadzisz dzień, nie? Dzisiaj to będą 2 godziny, a jutro będą 3 godziny, a innego dnia okaże się, że za 1,5 godziny jesteś głodny, nie? To jest właśnie to, o czym mówię, że trzeba też słuchać swojego organizmu. A co myślisz o jego składzie? Bo no tutaj białko jest roślinne. Czy dostarczenie sobie białka roślinnego, a nie na przykład z mięsa, no bo to jest produkt też odpowiedni dla wegetarian. Czy to rzeczywiście będzie nam budowało mięśnie? Jak najbardziej, oczywiście białko roślinne działa tak samo, więc to tutaj nie ma większego znaczenia. Powiem Ci więcej, że ja na przykład jak piłam białko pochodzenia zwierzęcego, to niestety, ale mój organizm tego nie przyswajał tego tak, jakby ja bym chciała, tak? Pojawiały się jakieś tam niedoskonałości na twarzy, zresztą podobnie ma mój syn, więc myślę, że to nie jestem jedyna. Dlatego białko roślinne, jeśli o mnie chodzi, to jest idealne rozwiązanie i nie odbiega niczym od białka pochodzenia zwierzęcego. Dobra, a błonnik, bo no, on tutaj jest po to, żeby poprawić trawienie, tak? Gdzieś pozytywnie wpływać na tę kondycję organizmu. A jak to się ma do poziomu cukru we krwi? Bo rozmawialiśmy o tym, że żeby zastąpić nim posiłek i że dostarczymy sobie również minerałów, będzie szybko, łatwo, wygodnie. To teraz, a co jeśli ja mam ochotę na coś słodkiego i no niezdrowego, tak? Nie jesz. Ale czy zamiast zjeść Snickersa, który ma gdzieś tam tych kalorii, zamiast zjeść już dowolnego, słodkiego batona, czy mogę wypić takiego szejka, który jest de facto o smaku czekoladowym, nie? Czy to też trochę to łaknienie tych słodkich rzeczy mi zaspokoi i jednocześnie w zdrowszy sposób i jeszcze dostarczy mi minerałów? Znaczy, ja Ci zdradzę, że on jest pyszny i on naprawdę ma takie poczucie, że jest to coś słodkiego. Aczkolwiek byłabym ostrożna w tym, żeby zastępować go na przykład batonem, no bo generalnie to jest posiłek, nie? No tak. Więc jak mam ochotę na coś słodkiego, to tak bym tutaj była ostrożna, nie? To generalnie proponuję żurawinkę, gorzką czekoladę i poszłabym w tą stronę. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że mnie smakuje i jest słodki. Więc na pewno tam dopieści troszeczkę, jeśli lubisz słodkie. Jak go wypiję, to skoro jest słodki, czy będę miał potem ochotę na słodkie? Nie. Znaczy, no ja nie mam ochoty na słodkie, nie? Także myślę, że to jest wystarczające i nie ma tej takiej ciągoty, bo myślę, że chodzi Ci o to, tak. Jak wypijemy puszkę napoju słodzonego, to nie stajemy się, zaraz chcemy więcej, To tutaj tak nie działa, więc spokojnie. To raczej tak jak, nie wiem, masz swój ulubiony posiłek schabowy z ziemniaczkami i go zjesz, się najesz i jesteś szczęśliwy, że go zjadłeś, nie? I to jest takie samo uczucie. Tak? Taki jesteś zaprzyjaźniony ze swoim posiłkiem wtedy. A co w takim razie ze smart drinkiem? Bo no on tutaj też zawiera błonnik, tylko tutaj już bardziej celem wspierania prawidłowego trawienia niż gdzieś wpływania takiego pozytywnego na ten poziom cukru we krwi, właśnie żeby uniknąć tego łaknienia, o którym rozmawiamy, to jak widzisz go w takiej codziennej diecie? Czy wiesz co? Moim zdaniem to jest super alternatywa dla osób, które piją na przykład kawę, nie? A w ogóle rewelacyjna alternatywa dla tych, którzy lubią pić kawę z cukrem i z mlekiem.
tak? On dodaje energii, ma dodatkową zawartość kofeiny, ma jeszcze guaranę, więc to jest taki potężny kop. I tutaj bym wróciła do Twojego pytania sprzed chwili o to, co wypić przed treningiem. Ja myślę, że jak wychodzimy z pracy i jesteśmy tacy trochę zmęczeni i tacy ospali, to wtedy wybrałabym tego dnia jednak napój kawowy przed treningiem, a shake po treningu. Rozumiem. Właśnie mówisz o tej energii, bo przyznam szczerze, może nie tyle budzi wątpliwość, co może zastanawiać. No, to nie jest kawa, nie? To jest napój kawowy. I ja na przykład piję podwójną kawę albo robię sobie taką tak zwaną siekierę. Lubię mocną kawę, bo ona daje mi energię, pewnie dlatego, że jestem gdzieś przyzwyczajony do kofeiny. No to czy Twoim zdaniem ten napój kawowy zawiera na tyle kofeiny, żeby rzeczywiście mnie pobudzić i zaktywizować? W mojej opinii tak. Wystarczająco dużo energii. Poza tym, tak jak mówiłam, tu jeszcze jest guarana, nie? Guarana też tak działa, że podbija to poczucie energii. I jak najbardziej myślę, że tak. Ale czy całkowicie można zastąpić napojem kawowym kawę? No wiesz, są ludzie, którzy piją kawę nie po to, żeby mieć energię, tylko ją po prostu uwielbiają, tak? I oczywiście te osoby będą chciały pić kawę, no bo ją lubią. I tutaj jest inna zupełnie kwestia. Tylko że też trzeba pamiętać, że kawa to jednak jest posiłek, nie? Tutaj pijemy smart drinka, on nam daje kopa, ma jeszcze dodatkowo chrom, lepiej spalamy kalorie, tu wszystko współdziała, to jest tak skomponowane, że to jest super ekstra efekt, tak? Kawa nam nie daje tego efektu, ale jest smaczna. Okej, czyli mówisz, że mogę zastąpić smart drinkiem kawę, czy tam którąś kawę w ciągu dnia i kofeinę i tak dostanę, bo tego bym chciał. Natomiast zaczynam po pierwsze przyspieszam metabolizm, tak? Dzięki chromowi, Tak. a z drugiej strony zaczynam odczuwać też, z racji, że tam jest błonnik, odczuwać gdzieś tą poprawę, jeśli chodzi o procesy trawienne. Procesy trawienne, uczucie sytości też, no jak wypijesz kawę, to ja na przykład za chwilę jestem głodna, nie? A jeżeli wypijemy napój kawowy, no to można spokojnie zrobić trening bez uczucia całkowitego takiego ssania, wiesz, w żołądku. Okej, bo tak troszeczkę nas zapka, bo tutaj faktycznie błonnik jest dodany celem wspomagania procesów trawiennych. No dobra, a jeśli chodzi o no bo tutaj już potrzebujemy gorącą wodę, nie? Więc trzeba sobie zagotować wodę, tam zawartość saszetki rozpuścić. No to rozumiem, że jeśli to sobie... To w praktyce przypomina robienie kawy. I po wszystkim, jak go wypiję, to mówisz, że w treningu no będę miał więcej energii, tak? W mojej opinii tak. To teraz... No wiesz, tam jest podwójna dawka kofeiny, nie? Tam jest guarana, no to nie może nie zagrać, No nie tak. może nie zadziałać, nie? To właśnie, mówisz o guaranie, więc może nachylmy się trochę też nad składem smart drinka. No bo tak, on służy do kontroli masy ciała, nie? To jest jego podstawowe zadanie. Na co dzień mamy te swoje gdzieś tam rzeczy, które nam trochę dodają energii, typu kawa, więc tutaj możemy je zastąpić i przede wszystkim realizować dzięki temu cele kontroli masy ciała i regulowania procesów trawiennych, czyli tak odnosząc się właśnie do składu. Mamy tą kawę instant, więc mamy kofeinę, nie? Mamy błonnik, więc tutaj rozmawiamy o trawieniu. Mamy ekstrakt z nasion z guarany, który będzie nam ułatwiał odchudzanie, jak rozumiem, trochę nakręcał nasz metabolizm. Tak, on tam nakręca cały organizm. I chrom, czyli tutaj znowuż trochę wracamy do tego prawidłowego poziomu glukozy we krwi, więc jak rozumiem, łatwiej mi jest realizować cele kontroli wagi, bo mnie po prostu nie ciągnie do słodkiego. Takie jest zadanie chromu, tak, że nie mamy tego łaknienia na słodkie, tylko też
to jest takie trochę podchwytliwe, bo wiesz co, tak naprawdę łaknienie łaknieniem, ale to jest też często przyzwyczajenie, nie? To tak jak jeździłam do mojej babci i było takie przyzwyczajenie, że jak piło się kawę, to jadło się coś słodkiego do tego, nie? Tak samo nasz organizm działa według pewnego stereotypu i my tutaj zmianą tego naszego stylu całego życia, no próbujemy się jakby z tego wyjść, nie? Zrezygnować z tych słodyczy. To nie jest tak, że wiesz, jak człowiek je bardzo dużo słodyczy, no to nagle wypije trochę chromu i nagle się okaże, że on w ogóle nie chce nic słodkiego, nie? To tak nie zadziała, więc no tutaj jak najbardziej on wspomaga, on nas będzie wspierał i to jest super, no ale jak ktoś ma nawykowe po prostu podjadanie słodyczy, no to tu jest taka praca nad sobą, nie? To też jest ważne, żebyśmy chcieli tych zmian. Dobra, czyli wypieramy jeden nawyk innym nawykiem zdrowszym, takim, który przy okazji pomaga nam, a właściwie przede wszystkim pomaga nam realizować cele kontroli wagi dzięki wpływowi na metabolizm, wpływowi na trawienie. No jeszcze się dobrze czujemy, bo mamy kofeinę. No a powiedz mi, gdybym chciał się wspomóc dodatkowo, w sensie, no ja jestem taką osobą, że jak już sobie coś postanowię, no to chcę sobie pod każdym względem tak naprawdę tutaj pomóc, więc no, widzę, że zerkasz na suplementy diety, bo tak, chcę zapytać Cię właśnie o suplementy diety. No to jeśli ja mam już Smart Shake'a, tak, włączyłem go sobie w ten bilans, zastępuję sobie nim 1 lub 2 posiłki, albo sięgam po niego wtedy, kiedy nie miałem czasu przygotować obiadu i dzięki temu jestem syty na dłużej. Z trawieniem nie mam problemów, bo piję kawę. Łatwiej jest mi realizować tutaj cele kontrolę wagi kawę. No, myślę, napój kawowy, już o tej kofeinie zaczynam myśleć. No to teraz pytanie, czy warto w to włączać jeszcze suplementy diety, typu suplement diety kontrola wagi, albo na przykład energia i witalność, jakbym chciał mieć więcej energii. Czy ja wszystko, co jest w suplementach, mam już w szejku i w napoju kawowym, czy właśnie one mogą mi jakoś jeszcze pomóc? Zastrzeliłeś mnie pytaniem. No bo powiem tak, jeśli chodzi o suplementy, my teraz z okazji w ogóle tutaj wyzwania Prouvin wprowadziliśmy też promocję Zdrowa Sylwetka, czyli tutaj, żeby dzięki składowi tych suplementów trochę wspierać po prostu cele kontroli wagi. Więc teraz no po prostu pytam raczej, czy widzisz sens we wspieraniu się suplementami diety. Już nie wchodząc może w szczegóły związane ze składem, czy po prostu Twoim zdaniem dodatkowa suplementacja może nam jeszcze troszeczkę pomóc, tak jeszcze bardziej nas popchnąć do celu? Tak. Suplementacja jest bardzo ważna i jest bardzo ważna, ponieważ chociażby, wiesz, to jak się zmienia pora roku, czy to jak się zmienia nasz dzień, czy jak żyjemy, my musimy utrzymywać taką harmonię, nie? W tym, co się dzieje w naszym ciele, w naszym organizmie. Dlatego jak najbardziej suplementacja jak najbardziej jest potrzebna, jeżeli czujemy się ospali, słabsi, szybciej się męczymy, no to już są takie też informacje do nas, że ta suplementacja powinna wejść. Okej, czyli jeśli ja czasami czuję się właśnie zmęczony i potrzebuję dodatkowej energii, albo no mimo wszystko mam pewną trudność w kontroli wagi, powiedzmy, że mam dużą nadwagę, no to rozumiem, że tutaj suplement diety, kontrola wagi, no trochę mi jakby ułatwi ten proces, natomiast to już tak może generalnie mówiąc o suplementach, nie? No bo suplementów na rynku mamy bardzo dużo. I teraz czy będzie to miało znaczenie, czy ja sięgnę po takie suplementy diety, jakie mamy w Prouvin, czyli z bezpiecznym składem, z bezpiecznego źródła, sprawdzone, czy generalnie suplement to suplement, więc jak kupię w aptece jakiś taki tańszy odpowiednik i zamiennik, to mi generalnie da to samo. Znaczy, wiesz, no powiem Ci szczerze, że ja lubię wiedzieć, czym się suplementuje, tak? Nie są to suplementy z pierwszej łapanki, więc no, ja bym wybrała te ze sprawdzonym składem, których jestem pewna. Okej, no bo tutaj na stronie mamy, i no, nie mówiąc już o etykietach, bardzo dokładnie opisane, co w tych suplementach się znajduje. Natomiast
jak brać suplementy, żeby działały? Bo przyznam, zdarzało mi się sięgać po różne i z ich efektywnością bywało różnie. Czytałem opinie na temat suplementów w internecie i zdarzało mi się czytać komentarze typu świetny suplement, bardzo mi pomógł, a pod tym opinia zły suplement, w ogóle nie działa. I teraz czy gdzieś takie konsekwentne branie przez miesiąc, przez 2 miesiące, codziennie będzie miało znaczenie, czy ja się powinienem, jeśli nie mam efektu po 3 dniach, to znaczy, że nie ma co tego brać? No nie, no tutaj musimy dać sobie czas. To nie jest tak, że to jest cudowna różdżka wróżki i wiesz, pomachasz i od razu widzisz efekt. No trzeba z tym trochę, trzeba dać sobie czas, trzeba z tym trochę pożyć, że tak powiem. I ten efekt przyjdzie z czasem, nie? To tak jak ze wszystkim. Że jeżeli powoli wchodzę w redukcję wagi, to muszę być cierpliwa, konsekwentna i muszę poczekać, tak? Bo jeżeli chcę od razu tak, przejść do chociażby utraty wagi, zafunduję sobie głodówkę, a później wrócę do swoich nawyków, no to mamy efekt jojo i podobnie jest z suplementami. To nie działa tak, że to nagle wiesz, że zadziała z dnia na dzień i ty się budzisz i masz dużo siły, a jak takie znajdziesz, to daj znać. Dobrze, czyli tak, może żeby podsumować to sobie wszystko, bo mamy tutaj bardzo dużo informacji, nie? Bardzo merytoryczną, tak bym powiedział, rozmowę w dosyć krótkim czasie. Gdybym chciał to sobie gdzieś tą wiedzę uporządkować, to zaczynam od określenia swojego zapotrzebowania kalorycznego. Określam sobie swój bilans kaloryczny, ten ujemny, minus 15-20%. Planuję sobie dietę, albo liczę po prostu kalorie w ciągu dnia. Wplatam w to smart shake'a, piję dziennie jednego smart drinka. Przyjmijmy, że ja chcę, wiesz, pod każdym względem tutaj się wspomóc, tak? Bo mi zależy na osiągnięciu celu i chcę to, wiesz, tak tym razem zrobić porządnie. No to wtedy jeszcze ewentualnie mogę sobie pomóc z suplementami. Dobrze, to... I wtedy działasz całościowo. Wtedy pod Ale każdym jeszcze względem. trening. Jeszcze trening. Natomiast w kontekście treningu to mówiłaś, żeby na samym początku, żeby generalnie po pierwsze zadbać o ruch w ciągu dnia i jeśli już będę sobie wybierał jakieś aktywności fizyczne, to rozumiem takie, które mi będą sprawiały przyjemność. Czyli powiedzmy, jeśli ktoś lubi spacerować, to spacery, jeśli potrzebuje wyciszenia, to jogę. Czyli znowu tutaj pod każdym względem adresujemy tą kontrolę wagi i stopniowo obserwujemy efekty. Dobrze rozumiem? Jakby, czy to jest dobre podsumowanie, czy coś byś jeszcze dodała? Tak, bardzo dobrze to ująłeś w kilku słowach, w kilku zdaniach. Jak najbardziej ruch codziennie i zmiana tych nawyków żywieniowych, wiesz co, ja Ci przyznam, że ja nigdy dokładnie nie liczyłam swoich kalorii. I nawet jak ważyłam trochę więcej, to mnie bardzo zawsze stresowało, nie? Że ja muszę to policzyć, nie? Czy to ma być 3 ziarenka ryżu więcej, czy mniej, czy to ma znaczenie, nie? Tutaj bym bardzo się skupiła na tym, żeby ta dieta była zbilansowana. Dlatego dla mnie ogromnym ułatwieniem jest shake czekoladowy, bo ja mam pewność, że ta dieta będzie zbilansowana. I później, jeżeli przygotuję sobie kolejny posiłek, tak, no to ja jak rozmawiam z dziećmi o zdrowym odżywianiu, to zawsze im to opisuję jako taki kolorowy talerz, nie? Że tam powinno się znaleźć białko, pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, jakie tam sobie wybiorą, powinny znaleźć się węglowodany, tłuszcze i witaminy. Także jeżeli ktoś podobnie się czuje jak ja i sam bilans kaloryczny go stresuje, to polecam tak, polecam po prostu spokojnie podejść do tematu, przygotować sobie te posiłki, zobaczyć jaki jest efekt, zważyć się za tydzień i zastanowić się, z czego jeszcze mogę zrezygnować. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomnieliśmy powiedzieć, a to są przekąski.
tutaj trzeba też uważać, jeżeli ja sobie zakładam, że ja jem 4 posiłki dziennie lub wystarczają mi na przykład 3 posiłki dziennie, to ja się tego trzymam, tak? Unikam przekąsek. U mnie nawet kawa jest posiłkiem, więc, a jeżeli, albo dodatkiem do posiłku, tak? Więc przekąski są bardzo zgubne, bo my nie mamy kontroli często nad tym, ile ich zjemy. Wiesz, są zdrowe przekąski, tak jak orzechy, ale jak zjem 2 garści orzechów, to już jest bardzo dużo tłuszczu. Dobra, rozumiem. Zdrowych tłuszczy, ale mimo wszystko Ale to dużo. też nadmiar. No dobra, no to wydaje mi się, że już taki klarowny plan tego, jak w sposób realistyczny realizować cele kontroli wagi, wspierając się tutaj produktami. I teraz powiem tak może już trochę marketingowo, ale z punktu widzenia tutaj Prouvé, z punktu widzenia też naszego działu marketingu, no my jesteśmy przekonani odnośnie tych produktów, bo znamy ich skład, bo pracujemy z nimi na co dzień, bo znamy Twoją fachową ekspertyzę. Także nasze wyzwanie Prouvé, jak rozumiem, tak w praktyce powinno polegać na realizowaniu tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, stosowaniu tych produktów i mówisz, że na tych zdjęciach przed i po, wtedy, jeśli ja będę konsekwentnie się tego trzymał, odczuję różnicę i odczuję różnicę też na wadze. Znaczy, wiesz, przede wszystkim to ty odczujesz w sobie różnicę. Wiesz, poczujesz się lepiej. Tak najnormalniej w świecie. Okay, czyli nie tylko będę lepiej wyglądał, też się będę lepiej czuł. Jeżeli chodzi o wagę, no to tutaj nie byłabym taka jednostronna i jednoznaczna, ponieważ musimy pamiętać, że tłuszcz jest lżejszy niż mięśnie. A my chcemy się wzmacniać, bo to jest dla nas ważne, bo chcemy być długo zdrowi, chcemy się dobrze czuć. Więc jeżeli chodzi o kontrolę wagi, to byłabym mocno wstrzemięźliwa i czekałabym więcej niż miesiąc. Okay. To też zależy od danej osoby, jak bardzo zmienia swoje nawyki żywieniowe. Ale na pewno efekty będą. I wizualne, nawet jeżeli nie do końca takie wagowe, zadowalające dla danej osoby, to na pewno wizualne. Wiesz, ja zawsze opowiadam swoim klientom, że to ciało się robi takie... Wiesz, czyli mogę się spodziewać gdzieś tam takiej, powiedziałbym, procentowej, ale rekompozycji. Spalę trochę tłuszczu, zrobię trochę mięśni. Będę wyglądał trochę lepiej. Będę czuł się lepiej. Będę czuł się lepiej. To Dobrze. jest to. W takim razie, cóż, zapraszamy widzów i klientów, partnerów, Prouvé, liderów, właściwie każdego, kto będzie chciał do nas dołączyć, do czucia się lepiej, trochę też do wyglądania lepiej, do tych zdrowych nawyków żywieniowych i do wyzwania Prouvé. Bo teraz podchodząc do tego w sposób, jaki opisaliśmy, warto tutaj sobie zrobić zdjęcia przed, czyli tak jak mówię, zrobić gdzieś je mniej więcej w tym tygodniu i po wszystkim ponownie się sfotografować, najlepiej gdzieś w tym samym ustawieniu, na podobnym tle, tak żebyśmy po prostu wyraźnie te efekty widzieli. I teraz takie zestawy zdjęć przyślijcie nam, korzystając z formularza, który jest na stronie. Tu bezpośredni adres to jest prouvé_weight_control, ale to też znajdziecie łatwo ten link, wchodząc po prostu w nasz pasek nawigacji, promocje i tam jest wyzwanie Prouvé, albo po prostu klikając w slider. Wystarczy zjechać na sam dół strony, tam będzie formularz, wysyłajcie nam zdjęcia i całe wyzwanie Prouvé, no ono ma nam dawać samą w sobie nagrodą będzie to, że będziemy się czuli lepiej, że będziemy wyglądali lepiej. Natomiast no tutaj dodatkowa nagroda jest jeszcze taka, że najlepszy zestaw zdjęć, gdzie dobrze widzimy zmiany, no zostanie przez nas po prostu nagrodzony miesięcznym zestawem, miesięcznym zapasem Smart Shake'a, co mamy nadzieję pozwoli podtrzymywać te efekty, które już dzięki tym produktom osiągniecie, opakowaniem Smart Drinka i
kolagenem do picia, bo tutaj dodam, że ten kolagen to też jest forma suplementacji, dzięki której no, możemy jeszcze trochę podkręcić po prostu nasz wygląd, no nie ukrywajmy, tak? Poprawi się po prostu kondycja skóry, będziemy wyglądali troszeczkę lepiej, więc to nasze troszeczkę wyrzeźbione ciało też będzie się lepiej prezentowało, już nie mówiąc o paznokciach, o włosach. Natomiast no jakby potrzebny jest siłą rzeczy shaker, jak rozumiem, jak chcę sobie zrobić shake. Tak. Więc to też podkreślam, bo tutaj też mamy promocję. Jeśli ktoś kupi zarówno kawę, jak i napój kawowy, jak i shake'a, no to wtedy nasz shaker, który, no to już pytanie do Ciebie, jako osoby z branży, czy sądzisz, że taki shaker jest, wiesz, praktyczny? Czy on jest użyteczny? No, my się znamy na tym, co ładnie wygląda, co jest estetyczne, co jest minimalistyczne, co jest piękne, co jest luksusowe i no tutaj, jeśli chodzi o jego wygląd, na pewno celowaliśmy w coś takiego. Natomiast pytanie, czy Twoim zdaniem to jest po prostu dobrej jakości shaker, który ja mogę ze sobą zabrać do torby, gdzie ten proszek mogę trzymać? Co o nim sądzisz? Znaczy, wiesz co, ja sobie go też chcę dotknąć. Dobrze. Super. Przede wszystkim tak, dla mnie jest ekstra, bo tutaj jest miarka i ona jest tak super zrobiona, że pewnie Państwo jej nie widzicie, ale to jest bardzo, bardzo wygodne i pomocne. Poza tym tutaj są też takie 2 wgłębienia i one są ekstra, bo w momencie, kiedy sobie szejkuję, to bardzo wygodnie mi jest trzymać go w ręku. No i co jest dla mnie najważniejsze, że bardzo wygodnie się z niego pije. Że tutaj ten otwór, który mamy, nie jest ani za duży, ani za mały. I to też jest dla mnie ważne, więc chciałam Ci tutaj opisać, jakie są po prostu plusy tego shakera, oprócz tego, że jest ładny. Okej, to powiedz mi, jeśli ja nasypię sobie wystarczającą ilość Smart Shake'a, rozumiem, że po prostu potrząsam przez 30 sekund, to się wymiesza? Jasne. Dobra. Jest to jednolita masa, substancja płynna, smaczna i jak najbardziej już gotowa do wypicia. I mogę to zalać, jak rozumiem, Zimną wodą. Zimną wodą. Zimną wodą, taką po prostu. Dobra, to na pewno jest atut. No dobrze, to powiedziałem, na czym będzie polegało wyzwanie Prouvé w kontekście nagród, w kontekście treningów. Opowiedzieliśmy tutaj, jak trzymać się zdrowych nawyków żywieniowych, przede wszystkim jak je budować w taki sposób, który nie jest nadmiernie restrykcyjny, który nie obciąża nas psychicznie. To myślę, że wypada jeszcze wspomnieć o naszej promocji Zdrowa Sylwetka, bo żeby ułatwić naszym tutaj uczestnikom wyzwania realizowanie jego celów, wprowadziliśmy taką specjalną akcję, dzięki której suplement diety Energia i Witalność, a także suplement diety Kontrola Wagi są teraz na 50% zniżce, tak samo jak emulsja modelująca ciało. I tak jak wyzwanie Prouvé jako konkurs, rozumiane jako konkurs, polega na przesłaniu nam zdjęć efektów, tak w przypadku tych produktów również mamy konkurs, natomiast on jest, powiedziałbym, taki nieco bardziej artystyczny, bo zależy nam na tym, żeby nasi uczestnicy po prostu mogli działać kompleksowo. Po to są też te suplementy. I teraz kupiwszy właściwie dowolny z tych produktów, wystarczy zrobić nam ładne, artystyczne zdjęcie. Tu już puścić wodze fantazji, ustawić to tak, jak chcemy, położyć, zrobić zdjęcie pod takim kątem, pod jakim chcemy i teraz najlepsze zdjęcie, to najbardziej artystyczne, zostanie, a właściwie fotograf, osoba, która przyśle nam to zdjęcie, zostanie nagrodzona 3-miesięcznym zapasem wybranego przez siebie suplementu. Tak, żeby rzeczywiście faktycznie się wspomagać, żeby konsekwentnie wspomagać te cele kontroli wagi. I cóż, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy chyba temat bilansu kalorycznego, tu już naprawdę więcej się nie da powiedzieć. Nie brzmi to wcale tak skomplikowanie, więc może teraz już po prostu przejdziemy do pytań, zobaczymy, czy partnerzy chcieliby, żebyśmy coś jeszcze doprecyzowali. Bo tutaj zapraszamy do zadawania pytań. Ja mam przy sobie ten tablet, na który zerkam, żeby obserwować Wasze reakcje. Także jeśli macie jakieś pytania,
I jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o produktach albo o budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, to śmiało proszę piszcie i będziemy odpowiadać. O ile w ogóle pojawią się jakieś pytania, bo szczerze mówiąc mam wrażenie, że już wyczerpaliśmy temat. A w międzyczasie, dopóki ja żadnych pytań jeszcze nie widzę, może powiesz mi tak z Twojego doświadczenia, jak zacząć od to budowanie takich zdrowych nawyków żywieniowych w kontekście aktywności fizycznej. Bo chodzi mi tutaj o to, że wiesz, fajnie jest sobie postawić duże cele, natomiast nawet przez parę dni je realizować, ale po tygodniu już zaczyna pojawiać się, wiesz, takie zmęczenie, znużenie, pojawia się jakaś sytuacja losowa, wracasz do domu o 19:00, sięgniesz sobie rzeczywiście po Smart Shake, bo nie chce Ci się już gotować i masz ochotę na coś dobrego, ale no nie masz siły, wiesz, na ten trening, a masz w głowie, że tą obietnicę, że będę trenować godzinę dziennie i tak dalej, także jak byś tutaj podchodziła do tego, żeby raczej sobie narzucamy jakiś konkretny, sztywny, konsekwentny system, że trenujemy powiedzmy godzinę dziennie, czy raczej stawiamy na to, żeby powoli wplatać te zmiany? Nie, tak jak mówiłam już wcześniej, małe kroki, duże cele i duże sukcesy. Więc jak najbardziej powoli. Ja też jestem zwolennikiem tego i też z praktyki już wiem, że ruch uzależnia. Wiesz, i to wchodzi w nawyk. Więc nawet jeśli mamy siłę 2 razy w tygodniu zrobić cokolwiek, to zróbmy to. Przyjdzie czas, że będzie ta chęć częściej, a gwarantuję, że ona przyjdzie, bo pracuję z ludźmi i widzę, jak to działa, nie? Że tak naprawdę to jest takie, wiesz, ten pierwszy trening to jest takie ziarenko, które najpierw wyjmujesz sobie z woreczka, później je wkładasz do ziemi, a potem podlewasz. I tak naprawdę ono cieszy, nie? I kwitnie, tak? Będzie kwitło Twoje lepsze samopoczucie. I Ty będziesz o to dbał, nie? Bo jak masz piękny kwiat, to o niego dbasz i podlewasz. Więc wraz z lepszym samopoczuciem wzrasta też taka chęć do ruchu, chęć do tej aktywności. I wtedy ona wchodzi w nawyk i wtedy ruszamy się już tak naprawdę często. No, tak wiesz, że już tego nie musisz planować, nie? Że to wychodzi. Czyli tutaj mówisz, że generalnie uczestnicy wyzwania Prove to nie jest tak, że żeby poczuć realne efekty, muszą sobie, wiesz, teraz dzisiaj obiecać, że codziennie będą ćwiczyć. Na początek wystarczy, żeby dołączyć do wyzwania, trenować 2 razy w tygodniu i później, jak rozumiem, dorzucać? Na tej zasadzie dorzucać sobie jakieś dodatkowe aktywności fizyczne? Tak, dokładnie. Te 2 razy w tygodniu to też jest taki bonus od Was, tak myślę sobie, w całym tym procesie przemiany, bo z doświadczenia wiem, że dobrze jest tak należeć do jakiejś grupy, nie? Jak jesteśmy na live'ie, to oprócz tego, że jest trener, czy instruktor, czy osoba, która nas wspiera i pomaga nam, to oprócz tego są też inne osoby. I mamy tą świadomość, że będziemy jakby razem, nie? W jakiejś tam społeczności. Więc wydaje mi się, że to jest też takie super. I to dzielenie się później, taka informacja, nie? Że ja się czuję tak, o ja też, nie? A ja zupełnie inaczej, a to następnym razem. I powstają takie grupy ludzi, którzy tak są zafiksowani potem na ruch. Czyli wtedy wzajemnie się motywujemy. Rozumiem. Powiedz mi, bo mamy już pierwsze pytanie od Katarzyny Pawłok. Czy ma znaczenie, o jakiej porze dnia spożywamy shake? Czy możemy, kiedy chcemy? No wiecie co, to jest tak, to już mówiłam o tym, że tak naprawdę tu te szejki to jest dodatek do zbilansowanej diety dnia. Więc no na pewno nie jest to przed snem, tak? Bo generalnie nie jemy posiłków przed snem. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć, to na pewno nie bezpośrednio przed snem. Nie bezpośrednio przed snem, do 2 godzin przed pójściem spać. Okej, czyli rozumiem, że mogę go wypić zamiast śniadania i zamiast obiadu i zamiast kolacji i tak naprawdę też warto sobie monitorować, jak się po tym czuję i sięgać po niego wtedy, kiedy no, widzę, że najbardziej mnie wspomaga. Znaczy, umówmy się, że jeden posiłek powinien być
taki uzupełniający, pełnowartościowy, nie? Czyli jeżeli shake wybieramy na śniadanie i obiad, tak? Bo tak nam się ułożył dzień i po prostu jesteśmy, nie wiem, cały dzień w pracy, w trasie i mieliśmy czas tylko na to, no to teraz kolacja to musi być uzupełnienie tego, tak? Czyli muszę też zwrócić uwagę na to, żeby, no nie, nawet jeżeli to będzie kolacja, którą sama przygotuję, to żeby nie położyć się zaraz spać, nie? Żeby dać czas mojemu organizmowi na to, żeby strawił. No bo jeżeli pójdę spać od razu po posiłku, no to organizm zamiast się regenerować po całym dniu, po treningu, odpoczywać i łapać taki balans i harmonię, to trawi, nie? Więc mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na Pani pytanie. Tak, przyznaję, to znaczy mam nadzieję, że tutaj Pani Katarzyna też tak uważa, natomiast wydaje mi się, że jest, powiedziałbym, no, wyczerpane. Od nas, co mogę powiedzieć, też tak z punktu widzenia producenta, to generalnie Smart Shake jest tutaj produktem sprawdzającym się w tej tak zwanej diecie niskokalorycznej, sprawdzającym się przy tym 15-20, tam od 10 do 20% deficytu kalorycznego. No i właśnie możemy nim zastąpić 1 lub 2 posiłki i dzięki temu łatwiej nam jest po prostu zbudować sobie ten bilans kaloryczny, rzeczywiście, żeby poprzez ten deficyt stopniowo tracić na wadze, a jednocześnie, żeby to nie była po prostu głodowa, bo w przypadku głodówki, no nie ukrywajmy, nie dostarczamy sobie składników spożywczych, minerałów, witamin. No robimy sobie kuku. Tak, i mogą nam jeszcze dodatkowo, w sensie ryzykujemy, że dojdzie do efektu jojo. Z tego co widzę, na razie żadnych pytań innych nie ma. Zapraszam, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, bo no też powiem tak, obiecaliśmy, że zorganizujemy godzinny webinar, podczas którego opowiemy o tym, jak naprawdę konsekwentnie budować zdrowe nawyki żywieniowe. No w końcu to jest webinar o zdrowym odżywianiu. Porozmawialiśmy o aktywności fizycznej, porozmawialiśmy o wyzwaniu próbę, porozmawialiśmy też o produktach. Także no, ja serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Jeśli natomiast żadne się nie pojawią, bo tak dobrze wyczerpaliśmy temat, no to myślę też, że będziemy powoli kończyć. Chyba że masz na przykład coś do dodania. Na pewno nie poruszyliśmy tutaj tematu picia wody, która tak naprawdę jest kluczowa też, bo tutaj my sobie suplementujemy tutaj wszystko, a picie wody jest kluczowe, jeżeli chodzi o cały metabolizm, tak? Więc tutaj jest ważne, żeby pić wodę w ciągu dnia Tak i jak żeby się mówi, 1,5 do 2 litrów, tak? Nawet więcej, no w zależności od, no to zawsze jest indywidualne, zależne od tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, ale o tym trzeba pamiętać, to jest bardzo ważne i o tym tutaj nie wspomnieliśmy podczas rozmowy naszej, więc myślę, że tutaj warto to dodać. Żeby się nawadniać. No dobra, no to w takim razie ja sobie pozwolę podsumować. Określamy nasze zapotrzebowanie kaloryczne, wyliczamy sobie bilans, wchodzimy na 10 do 20% deficytu, włączamy w to te produkty. Jeśli chcemy podejść do tematu kompleksowo, to wspomagamy się suplementacją. Widzimy się z Tobą 2 razy w tygodniu, zaczynając od przyszłego tygodnia we wtorki i w czwartki o 19:00. Dobrze będzie się przygotować w czwartek o 19:00 z Tobą, obejrzeć ten instruktaż, bo rozumiem, że to będzie takie wprowadzenie do tych treningów, gdzie powiesz, jak się lepiej przygotować. I potem, cóż, robimy zdjęcie bo zdjęcie przed, pamiętajcie, zróbcie w tym tygodniu. Wysyłacie je do nas i cóż, cieszycie się efektami, a bardzo możliwe, że również nagrodą. Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Czy chciałabyś coś dodać? Chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo proszę. No to co? Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. Za uwagę, za obecność i zapraszamy Was. Widzimy się w czwartek o 19:00. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.